Mamy okazję współpracować przy okazji wydania naszej najnowszej kolekcji, która była inspirowana bardzo Ibizą w latach 80. i ideałem znowu pewnej wolności, pewnej fantazji tego okresu. I ta narracja gdzieś naturalnie zwróciła nas w stronę Twoich obrazów i właśnie motywów onirycznych, lekkości, którą widzimy w Twoich pracach, tych motywów snu. Fantastycznie to brzmi, możesz powtórzyć, bo to jest fajny komplement. No i mam wrażenie, że gdzieś przeziera z tego że Twoje piękno jest wręcz helenistyczne, że tam chodzi o więcej niż tylko o samą estetykę. Czy to jest poprawne myślenie i jak Ty widzisz swoje piękno? Myślę, nieskromnie się z Tobą zgodzę akurat w tym przypadku, dlatego że z tej tradycji, której została nasza cywilizacja zachodnia zbudowana, czyli tej tradycji z jednej strony chrześcijaństwa, z drugiej właśnie tradycja helenistyczna, to o wiele bliższa mi jest tradycja helenistyczna jednak mimo wszystko. Mimo że doceniam to, że ten kontrybucja chrześcijaństwa największa w ogóle w cywilizacji Zachodu to było pojęcie empatii, pojęcie współczucia, miłość bliźniego. Oczywiście nie mówię o współczesnej wersji chrześcijaństwa polskiego, bo to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ale takie chrześcijaństwo to co właśnie w swoich pierwotnych propozycjach zawiera, to właśnie to jest ta empatia i odkrywcza miłość bliźniego, miłość nawet wroga. To coś niesamowitego. A z kolei helenistyczna, ta druga noga naszej cywilizacji, tradycja, co nam daje? Daje nam kult merytokracji, czyli zrób jak najlepiej potrafisz. Kult bohatera. Bohater to ten, który się podejmuje wyzwań ponad swoje możliwości. Daje nam to pojęcie, czy właściwie nazwać emocje, że ekstaza i cierpienie to samo. Czyli właściwie nie ma nic ważnego bez cierpienia, bez bólu, bez walki. To, co nam daje właśnie tradycja holistyczna, to jest z jednej strony. Z drugiej strony tak samo na pewno jest tam ogromna rola estetyki w tym, czyli piękna, takiego piękna wychodzącego od nas, od człowieka. Człowiek stworzył bogów, człowiek stworzył filozofię, człowiek stworzył sztukę. My jesteśmy początkiem tego wszystkiego. I to jest genialne. Tak samo stosunek do kobiet. Trochę, może ja tutaj przesadzam, ale jak patrzymy jednak na rolę kobiety w chrześcijaństwie, to tam ta rola jest właściwie służebna gdzieś tam. Bo to w końcu wyszło z Biblii, która była stworzona przez plemiona pasterskie, gdzie patriarchat tkwi, że ten najważniejszy był ten lider tego stada, ten pastuch z największą laską, nie? I te baby były akurat do tego, żeby nosić tobołki. Owce czy ci wierni to byli czy kontrolowani. A kobiety z kolei przynajmniej tej mitologii greckiej, nie mówię o praktyce, ale mówię o mitach, były boginiami. To były kobiety równe bogom, bo one często wygrywały te swoje potyczki z mężczyznami, bogami. Hera, Atena, to te wszystkie kobiety, które były nie tylko piękne, ale mądre. Atena jest symbolem mądrości przede wszystkim, tak samo. No tak samo też to mi się szalenie podoba i to jest na pewno dużo tego echa jest w moim, przynajmniej tam powiedzmy twórczości już, nie wiem, dyskutować z tworzeniem, czy przygoda, mojej przygodzie z malarstwem, to jest też seksualność w pewnym sensie. To jest też wyniesiona z antyku. Ten cudowny Bóg Zeus, który właściwie całe swoje wieczne życie kombinował, jakby dopaść na następną nimfę, prawda? A to zamieniając się w złoty deszcz, a to zamieniając się w byka, a to zamieniając się w łabędzia. Tylko po to, żeby uwieść kobietę. Czy tak nie robimy my mężczyźni? Też tak robimy, oczywiście. Też gramy tamtą, śmamtą rolę, tylko w sumie po to, żeby się pod kołdrę dostać z tą naszą wybranką.
Także to jest bardzo ta część tradycji hellenistycznej w jakiś sposób na pewno może znaleźć ślady tego w tym, co robię. No. Oględnie mówiąc. No i ta kobieta, którą masz na sobie też... No tutaj ta oczywiście Europa, która została uwiedziona przez byka, gdzieś tam porwana z Azji Mniejszej, przeniesiona już nie pamiętam gdzie, na Cypr, przeskoczyli tą cieśninę Dardanelle, jest Europą, jest symbolem naszego kontynentu. To w pewnym sensie zobowiązujące, prawda? I to zresztą ten projekt zrobiłem oryginalnie dla Newsweeka, który w 2004 roku, jak Unia Europejska została rozszerzona między innymi przez wschodnie kraje, między innymi Polskę, zaproponowano mi zrobienie okładki do Newsweeka właśnie i tu zrobiłem tego byka w formie takiej uścisku rąk dwóch. No i tutaj ta piękna nasza Europa na tym byku. Byk, który też może być czytany jako symbol kapitalizmu. Jako tego lepszego, no to oczywiście byk jako tego pozytywnego, bo ten niedźwiedź jako tego mniej pozytywnego, oczywiście, że tak. Czyli tak, to może być też Wall Street, to może być energia, to może być wszystko. No i czyli pieniądze i energia plus kobieta. Gdzieś obraz, który w 2004 miał wydźwięk bardzo pozytywny, dzisiaj odczytujemy go zupełnie inaczej, bo... Tak, zabieramy jedną gwiazdkę, czyli tutaj nagle się pojawił Brexit. Fantastycznie, mam nadzieję, że się nie pojawi Exit. Bo też bardzo możliwe, oczywiście, czy będę musiał następnym zrobić wersję tego Polexitu z następną gwiazdką urywaną z tej całej konstelacji Europy, ale tak mówiąc zupełnie poważnie, to fajnie, że ten obraz żyje, że ten obraz ma podwójne życie, że to marzeniem każdego artysty jest wydaje mi się to, że jego dzieła żyją niezależnie swoim własnym życiem. Tak, tutaj mówiliśmy o przedmiotach, które nas otaczają, też mają swoje własne życie i my jesteśmy takimi epizodami w ich życiu. Kto był pierwszym właścicielem tej pięknej antylopy? Nie wiem nawet tak naprawdę. Ale byśmy sformułowali piękną teorię sztuki w tym momencie.